Niepokój separacyjny u koni. Co to takiego? Niepokój separacyjny jest to reakcja konia na oddzielenie na przykład od stada lub oddalenie się od stajni. Objawia się on dzikim rżeniem, wyrywaniem się, a nawet taranowaniem wszystkiego, co stoi mu na drodze. No i jest to niebezpieczne dla konia, jak i również dla nas. A skąd się on bierze? Dla koni przebywanie w stadzie gwarantuje bezpieczeństwo. Są to zwierzęta stadne. A to, że one powinny być właśnie blisko siebie, podpowiada im właśnie ten instynkt stadny. Czasem bywa tak, że niektóre konie umieją wytworzyć między sobą bardzo silne więzi, które tak naprawdę zaczynają utrudniać im, a nawet w pewnym momencie uniemożliwiają im bezpieczne funkcjonowanie. Taki koń, gdy się oddzieli od swojego stada lub właśnie tego towarzysza, z którym nawiązał bardzo silną więź, zaczyna wewnątrz odczuwać bardzo wysokie zagrożenie, a w jego głowie można powiedzieć, że zapalają się takie kontrolki bezpieczeństwa i po prostu reaguje nieprzewidywalnie dla nas i bardzo intensywnie. Co za tym idzie, praca z takim koniem jest dla nas niebezpieczna, że tak powiem, leczenie takiego czegoś wymaga bardzo dużo czasu, wiedzy i jak to się objawia i w sumie co jest taką przyczyną. Jest to tak naprawdę takie zachowanie, które może się pojawić na każdym etapie życia konia. Na przykład przez zmianę stajni czy stada. Albo na przykład gdy się przyłącza konia do stada, który na przykład stał długo sam. W tym przypadku spotkałam się z tym, z silnym niepokojem separacyjnym u Denvera, który był koniem, który stał na pastwisku przez 7 lat sam, a do nas jak przyjechał, to już był z drugim koniem do towarzystwa, więc zaczął się mu objawiać ten niepokój separacyjny, gdy po prostu próbowałam go odciągnąć od wtedy jeszcze Fanty. I jak to wyglądało? Koń bardzo szybko stawał się poddenerwowany. Zaczęła spadać mu koncentracja. Można powiedzieć, że z czasem zaczynał wpadać w histerię. I co jest równoznaczne z tym, spowodowało to brak kontroli dla mnie nad zwierzęciem, bo on po prostu uparcie próbował wrócić do stajni, bądź na pastwisko, gdzie była Fanta. Albo po prostu w jej właśnie pobliżu. I wyglądało to tak, że on przestawał reagować na różne pomoce. Próbował mnie ponosić i za wszelką cenę, że tak powiem, podejmował próby zrzucenia mnie. Zaczął od razu rżeć i to bardzo donośnie i można powiedzieć, że wręcz w taki bardzo dramatyczny sposób. I bardzo się zaczął tak nakręcać. Taka tykająca bomba. I co się działo wtedy z Fantą? Fanta czasem reagowała na jego rżenie. Gdy zaczynała reagować na to, to wtedy też zaczynała się nakręcać, biegać wzdłuż ogrodzenia, wjeżdżać, a czasem nawet próbowała je przeskoczyć bądź staranować. Co stanowiło dla niej samej niebezpieczeństwo dosyć duże, bo również się zaczynała nakręcać. I jak wyglądało to moje leczenie? A ukośnik zapobieganie. A więc tak. W związku z tym, że moje stado koni jest malutkie, bo to są tylko 2 konie, to musiałam mu troszeczkę zmienić rutynę, ale która nie miała dość sztywnych zasad. Po prostu konie lubią rutynę mieć, tak? Ale nie wyglądało to tak, że jest takie standardowo. Każdy dzień robiłam to samo, tylko
wprowadzałam mu do tego stopniowo jakieś urozmaicenia, żeby on się zaczynał skupiać na czymś innym. No ale gdybym miała inną opcję, no to takim fajnym sposobem, żeby takiemu czemuś zapobiec, jest właśnie trzymanie konia w dużym stadzie, gdzie po prostu te konie mają dosyć takie urozmaicone życie, bo jedne konie przychodzą, a drugie odchodzą, bo na przykład jest to jakiś pensjonat, no i te konie się wprowadzają, wyprowadzają. No a jak z nim pracowałam, no to wyglądało mniej więcej tak, że w ćwiczeniu konia, który cierpi na silny niepokój separacyjny, należy każdorazowo zwiększać jeden z takich 3 podstawowych bodźców, które po prostu wpływają na konia, czyli intensywność rzeczy, które wywołują lęk, odległość od nich, no i czas, jaki trwają. No ma to na celu zmniejszenie tego lęku i przezwyciężenie go oraz zmierzenie się po prostu z tym lękiem. Na samym początku zaczęłam robić ćwiczenia z ziemi po prostu na pastwisku, które miałam do dyspozycji. No i starałam się pracować nad tymi emocjami, które Denver posiadał oraz nad znalezieniem tego miejsca, jakby to tak nazwać, znalezienie tego momentu, w którym Denver zaczyna odczuwać ten niepokój. Ja wiedziałam, że on się nasuwa, gdy on przestaje widzieć Fantę, traci ją z oczu. No i wtedy wiedziałam, że to tyle było, więc wszystko robiłam stopniowo. Na początku go brałam tak, żeby on widział Fantę, ale jednak, żeby nie byli ze sobą na jednym pastwisku, tylko osobno. Później zaczynaliśmy na przykład Fantę brać na spacer w ręku, tak żeby była troszeczkę dalej od Denvera, ale żeby w dalszym ciągu tak jakby pozostawała w jego zasięgu i tak stopniowo wydłużaliśmy to. No i takim fajnym ćwiczeniem jest właśnie takie wyprowadzanie konia przy pomocy właśnie kantara i ląży. I tak podkreślam tutaj ląży, nie uwiązu. Ląża jest dłuższa, uwiąz jest krótki i gdy koń zacznie nam panikować, no to po prostu czasem lepiej mieć, że tak powiem, zapas taki kilka metrów od konia, żeby nam po prostu nie zrobił jakiejś za wielkiej krzywdy. No i po prostu go wyprowadzać na parę takich kroczków. Metodą kroczków takich. I po prostu wychodzimy z nim, robimy parę kroków i wracamy, żeby koń po prostu wiedział, że gdy on wychodzi, no to z powrotem również wraca i nie ma się czym stresować. No i takie coś najlepiej wiele razy powtarzać. No i za każdym razem po prostu dodawać więcej kroków. No i wtedy zobaczymy, w którym momencie dokładnie nasz koń traci nad sobą panowanie i nakręca się. Ważne jest, żeby nie robić niczego na siłę. No a gdy koń zaczyna się denerwować, no to najlepiej po prostu wrócić z nim do tej strefy komfortu, żeby po prostu ochłonął. I chodzi o to, żeby właśnie on zrozumiał, że po każdym wyjściu wróci do swoich towarzyszy. No, mi zależało głównie na tym, żeby Denver był dla mnie bezpiecznym koniem na wyjazdy w teren, bo właśnie on w początkowej fazie, gdy już był tak troszeczkę lepiej opanowany z tym swoim lękiem i jeździłam niedaleko mojego domu, no to gdy próbowałam jednak wyjechać poza, no to widziałam, że on miał z tym wielkie problemy. No i również, co jest moim zdaniem dobre, ale nie jestem żadnym takim trenerem, więc nie jestem w stanie po prostu powiedzieć, robiłam to na własną odpowiedzialność. No to jest to, że jak jeździłam na nim, no i czułam, że on się po prostu zaczyna nakręcać w stronę stajni, no to po prostu nim zawracałam, żeby zmienić mu to myślenie, że jednak nie idziemy w stronę domu. No i robiłam to takie kółeczka po prostu z nim w jedną i w drugą stronę i on się przez ten czas zaczynał uspokajać i to wyraźnie czułam pod nim, że on właśnie
zaczynał się lepiej uspokajać, spuszczać szyję w dół. No i po prostu czułam, że się relaksuje, a nie chodzi jak taka tykająca bomba, która jest w stanie w każdym momencie polecieć w stronę stajni i dla mnie w tym momencie to by była kaplica. Ale że właśnie starałam się mu zmieniać te bodźce takim sposobem, który się w moim przypadku sprawdził. No to było właśnie to zawracanie oraz wychodzenie z nim na spacer po prostu na ląży. No i możecie to zrobić na przykład tak, żeby wyjść z koniem po prostu gdzieś dalej troszeczkę na trawkę, żeby koń kojarzył właśnie to wyjście z czymś pozytywnym, że wychodzimy, nie ma moich kolegów, ale będę jeść trawkę. Dla mnie to jest dobrze, super, jej, wspaniale. Także mam nadzieję, że tym troszeczkę przybliżyłam Wam, czym jest ten silny niepokój separacyjny u koni, no i co go może wywołać i jak ewentualnie temu zapobiegać, bądź po prostu jak starać się to w cudzysłowie wyleczyć. Nie zapominajcie o subskrypcji kanału, lajkowaniu i komentowaniu. Jeśli interesuje Was jakiś temat, możecie śmiało pisać w komentarzu, a my postaramy się na niego odpowiedzieć. Przyznam szczerze, wiele rzeczy mnie na temat koni interesuje, wiele książek czytam. Mam nadzieję, że z czymś będziemy w stanie Wam odpowiedzieć, pomóc, wytłumaczyć. Także zachęcamy do pisania i również, czy spotkaliście się kiedykolwiek z koniem, który ma silny niepokój separacyjny? Bardzo mnie to interesuje, czy jest właśnie większy odsetek tych koni, czy mniejszy. Do której grupy Wy się zaliczacie.